Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest pierwszy odcinek z mojej kolejnej serii Zagrajmy w... Witam was tym razem w grze Max Payne 3. Słuchajcie, już samo menu jest mega klimatyczne. Gra została wydana i stworzona przez Rockstar Games w roku 2012 i tak jak właśnie wspomniałem, przez Rockstar, a nie przez Remedy Entertainment, czyli przez ojców dwóch pierwszych części Maxa. Co mnie trochę boli, że oni nie zaangażowali się w tą grę właśnie, ale no trudno. Z tego co czytałem w recenzję, Rockstar podołał wyzwaniu, a trzeba przyznać, że postawił sobie ogromnie wysoko poprzeczkę, że zdecydował się stworzyć Maxa Payne'a 3. Na samym początku, kiedy odpalałem grę, pojawiła się jakaś cutscenka, ale niestety nie pojawia się ona już z każdym kolejnym uruchomieniem gry. Mam nadzieję, że ją zobaczycie, bo była bardzo klimatyczna. Oczywiście legendarny main team w tle. No i co się stanie z Maxem, zobaczymy. Powiem wam, że o fabule nie czytałem zupełnie nic, nie chciałem sobie psuć niespodzianek. Nie wiem jak to się potoczy, gram totalnie na ślepo, ale naprawdę jestem mega podjarany tą grą. Wiecie, że naprawdę kocham poprzednie dwie części Maxa Payne'a i jestem strasznie ciekaw, co się właśnie stanie z Maxem w części trzeciej. Mówię, szkoda, że Remedy nie przyczyniło się do stworzenia tej gry, ale tak jak czytałem w recenzjach, Rockstar podołał zadaniu i na to też liczę, że dostanę naprawdę genialne zwieńczenie historii Maxa. Więc tryb fabularny, nowa gra, myślę, że zagramy sobie na poziomie średnim, zrównoważone zdobywanie zdrowia i bullet time, ten tryb oferuje spore wyzwanie, no ale no łatwy to tam wiecie. Łatwy to tam kij w to, średni spoko, trudny to będzie za trudno, zacznijmy moi kochani. So I guess I'd become what they wanted me to be. A killer. Some rent-a-clown with a gun who puts holes in other bad guys. Well, that's what they had paid for, so in the end, that's what they got. Say what you want about Americans, but we understand capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was, about to execute this poor bastard like some dime store angel of death. And I realized they were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister. Rozdział pierwszy, coś złego wisi w powietrzu. São Paulo, Brazylia, 20:15, I czwartek. arrived in Sao Paulo a few weeks before. I was working a protection detail for the kind of people who need protection in a town like this. And what kind of town was this? One where I didn't speak the language and they didn't water down their drinks. So for now, we seemed to get along just fine. Of course, that was about to change. Hey, brother. Hey, How's the cocktail? it's scotch. I never mix my drinks. Yeah, at least not on duty. Something like that. Man, that favela is big. Yep. Nothing like the view of extreme poverty to make a penthouse cocktail party really swing. I guess they call it trickle-down economics. That's funny. It's supposed to be a charity thing. Drink and give money. I don't know, something for the kids. Hey, listen, man, we better look lively. This place is a nightmare. They just got cowboys running security downstairs. Something rotten in the air. That didn't mean much. There was always something rotten in the air. The family we were protecting were local celebrities, rich parasites with delusions of humanity. The kind of people who end up in glossy magazines or body bags, depending on how their luck runs. So where are they all? I see Rodrigo over there talking to that guy. Yeah, I don't know him. That guy next to him, he's some kind of cop. I think, I'm not sure. Serious, though. Big end cop, anti-gang sort of thing. I can't remember his name. So who's this guy? That guy's a plastic surgeon or some kind of surgeon. Tummy tucks and cock implants. Ha! Look at Marcel. Still dances like a fool. Guess that's what a European education and a coke habit will do for Ricky Martin look-alike. That's very funny, Max. Oh, excuse me.
I was mostly working for Rodrigo Branco, a local businessman. Built things, did some charity, had things named after him, won awards, owned things, people. One of the trophies he had won was his wife, Fabiana. She was hot and wanted to be dangerous. Some good genes trying to fight their way out of a cesspit. She'd married well and was now at leisure to regret her good fortune. They got along as well as any rich workaholic and his younger airhead wife tend to get along. They mostly ignored each other. She spent a lot of time with his cokehead younger brother, Marcello. He was a good-time guy if your idea of a good time was an expensive suit, a bottle of champagne, and nothing between the ears. The middle brother, Victor, had just walked in. He was a local politician. Guy was smoother than an oil slick on an iceberg and about as toxic. The rest of the crowd, I didn't know, but I could imagine the types. People who know if they drink enough, they won't have to feel guilty about their good fortune. Suddenly, things turned real ugly. Felt like our hangovers arrived right on cue. O cholera, jasno. Passos! What was that? I don't know what the fuck that was. Let's go. Things had gone from fine to fucked up in about a second, and now there were two idiots at the wheel. Clear. Got this floor? Sure. All right, look after yourself, bro. Stay safe. It wasn't my own safety I was concerned about, trophy wife or not. I'd said I would protect the girl. I hoped I hadn't lost my edge, along with everything else. Wow. Wybaczcie, że nic nie mówię, ale ciągle jest tutaj narracja. Ja pierdzielę. Ej, wygląda to naprawdę dobrze, podoba mi się. Jak się chowa za osłoną? Dobra. Widziałem tu jakichś ludzi, także uważajmy. Ej, gra się świetnie, muszę przyznać. Już mi się naprawdę podoba. Tylko nie wiem, czemu mam tak mało klatek, bo wiecie co? Pokazuje mi, że teoretycznie mam klatek 500, a action mi pokazuje 70. Teraz cholera wie, ile ja mam tak naprawdę. Piękny headshot. No i dobra, czyli porwali tą córkę tego gościa. Możemy zbadać też magazyn, co ciekawe. Trashy magazines and pretty trashy people. I just hoped I could keep them out of the crime section. Wskazówki. Zbadano kolorowy magazyn. Okej. Ja włączyłem sobie też, moi drodzy, w menu gry podświetlenia rzeczy, które mogę zbierać, ale na razie tego Powiedzcie, że się... Proszę. Powiedzcie, że się da. Tak! Nie. Maksiu! Dlaczego mi zepsułeś ten moment? God damn it, ja już tak na to liczyłem. Kurde, ja już tak na to liczyłem, że zagramy main team. Don't be stupid! Don't be stupid! Let her go! Let her go! Come on! It might have been stupidity or drunkenness, or maybe both. But before I knew it, I was back taking insane risks, trying to save fallen women. No Max strzel z górą, on cię nie widzi przecież. O kurde. Pięknie, o ja pierdzielę. Wow, to było zajebiste. Tranquila! Tranquila! Nós cuidamos disso. Nice work! Hey, you need a hand? No, do you? Who the hell's Rodrigo? I don't know, man. Thanks. Somebody's gotta go find him. Está tudo sob controle agora. Fica tranquilo. I imagined the elevator doors opening to a firing squad of muzzles. As far as I could see it, the one thing my plan had going was that no one else would be stupid enough to pull this move. Jestem ciekaw, co skłoniło Maxa, że on właściwie tutaj się znalazł. No ale dobra, bądźmy ostrożni, ale tak jak mówię, moi kochani, gra się naprawdę
Naciśnij w pobliżu obiektu schowanego... Aha, dobra, to wiem. Ale muszę przyznać, moi drodzy, że... gra się naprawdę świetnie. I mamy painkillery też, co ciekawe, patrzcie. Czyli, Rockstar postawił na tradycyjne rozwiązania. Super, to mi się podoba. Naprawdę to mi się podoba. Bo powiem wam szczerze, mimo tego, że jest tutaj kolorowo, wesoło... Znaczy wesoło. Wesoło to może niezbyt, ale... Chodzi mi o to, że jest tutaj kolorowo. To kurczę... jakaś część do złote bronie, o co chodzi? Złoty PD92, części 1/3, okej. To jest ciekawe. I moi drodzy, mimo że jest tak kolorowo, to czuć ten klimat Maxa, naprawdę. Kurde, podoba mi się, naprawdę mi się podoba. Zobaczymy, co będzie dalej, tylko zastanawiam się, co z tymi FPS-ami, cholera, bo spadają mi czasem nawet poniżej 60, a ta gra ma 10 lat. 9, przepraszam. Także no trochę śmiechowo. Co my tu mamy? Shotgunik jakiś, spoko. Ciekaw jestem, czy pod tabulatorem... Osied. Kamera z pocisku, zastrzel ostatniego wroga. Spowolniona kamera z pocisku przy stronie prawy. Wow! Ale to jest teraz efektowne. Lecisz, kuleczko, lecisz! Jeszcze prosto w łeb! Piękne! Genialny jest ten bullet time. Cudowne, dobra. Lecimy, moi drodzy. Ej, mega mi się podoba, naprawdę. Dobra, to... Aha, tu mamy jakąś inną broń w ogóle. Aha, to jest takie coś. Takie powiedzmy... M1A1, coś w tym rodzaju. Okej. Kurde, ej, naprawdę mi się podoba, szczerze mówiąc, no kurczę. Ale też podobało mi się to, że było, moi drodzy, nawiązanie do komiksowości poprzednich części, w cutscence poprzedniej. W sensie w pierwszej. Okej, patrz jak Max w ogóle fajnie trzyma broń. Naprawdę mi się... Tak, pod tabulatorem są painkillery. Kurde, uważajmy. Mimo wszystko nie czujmy się aż tak pewni tutaj. Pięknie! Fajnie, że ten bullet tam się tak randomowo odpala i to naprawdę robi fajny efekt. Migające przyciski otwierają drzwi i bramy. Dobra. Trochę jest tej komiksowości, muszę przyznać, i to mi się naprawdę podoba. A, i tu sobie wybieramy bronię, dobra. Mogę z dwóch strzelać, okej. Zupełnie jak w pierwszej i drugiej części, super. Naprawdę mi się strasznie podoba, muszę przyznać. Wiem, że już to mówiłem, ale jest klimat, naprawdę jest klimat. Mimo tego, że właśnie jesteśmy nie w Nowym Jorku, co mnie trochę boli, ale właśnie jesteśmy w São Paulo w Brazylii. Ale dobra, najważniejsze, że uratowaliśmy Fabianę. To spoko. Nie wiedziałem, że w ogóle... Oj, się zapomina, że w tej grze nie ma sprintu. Szukaj wskazówek, umożliwią ci lepsze zrozumienie sytuacji. A, tu coś mamy. Część do złotego, okej. Dobra, to lecimy. Niestety nie da się w tej grze chyba sprintować. Zbadaj zdjęcie. Zbadano opuszczoną fotografię, okej. Pod kontrolą widzę, mogę szybciej biegać, dobra. Ostrożnie, bo nie wiadomo co tu jest. A tam kto? Kurde, ostrożnie. Ale cały czas mieli mi się, wiecie co, że sprint nie jest na shifcie, tylko na kontrolu. Dobra. Ale ten bullet time jest naprawdę genialny. W opony! Pięknie. Leci tab, wyśrodek przeciwbólowy. Dobra. Ale w to się świetnie gra, ja pierniczę! Ej, naprawdę mi spadają FPS poniżej 60, co się do cholery dzieje? Nie wiem, muszę ogarnąć na następny odcinek jakieś efekty, bo... Au! O nie! Ja pierdzielę. Ale fart to był. Max? Ej, czemu ja tak mało... Que porra vocês estão fazendo? A justiça local? Que porra você acha que é, falando com meus homens assim?
Você acha que tem o direito de matar as pessoas a sangue frio, Beck? Czemu ja tak mało FPS-ów? O co chodzi? Continua dando multas. Não ponho na... To optymalizacja Rockstara, wybaczcie. Mam poniżej 60, no come on, ta gra ma 9 lat. Chama uma ambulância! A ja mam nowego kompa, no co jest? Fuck. You did good, Max. You say so. Don't look so good. Hey, what could be better, huh? The good guys are reunited, and the Commando Sombra are dead. Komando Sobra, zapamiętajmy to. So who's this guy? I don't know. Some kind of cop. Different branch of the police. Not UFE, but normal cops. I don't know about this stuff. Politics. Everywhere politics. Shit, Max, you look kind of beat up. Let's get this lot home and then I'll get you home too. Come on. Wybaczcie za spadki poniżej 60 klatek, ale naprawdę no nie jest to moja wina. Wiemy jak Rockstar optymalizuje gry na PC-cie, nagle mam 700. Nie wiem o co chodzi. Nagle mi pokazuje 600 klatek, a wtedy miałem 30? What the fuck? Dobra, nieważne. Naprawdę nie wiem o co chodzi. It was time for some R&R, the only way I knew how. Co ty, Max, ze sobą robisz? Chłopie! Pozbieruj się! I mi tak go szkoda, jak na niego patrzę w takim stanie. Kurde, Maxiu, co ty robisz ze sobą? I guess I was ready for bed. Rozdział drugi, prawie najlepszy. Następny wtorek, A couple 23:33. of days later, it was back to work. Ferrying the boss's broad and his dipshit of a brother out for the night so they could recover from their brush with mortality. Then again, what did I expect? These were the kind of people who went to nightclubs in helicopters. Fabiana had brought her sister along, presumably so she could show off just how rich and empty her life was. And boy, was she about to learn the meaning of rich and empty. Max, I was speaking to you. Sorry, what was that? Oh, I was saying we get to do a lot of scrapes, man. Well, we're still here. Hey. Thanks to you, Max. I owe you my life. It wasn't just him, huh, baby? Oh, yes, Marcel. I'm sure you did a lot to save everyone. You were probably worried about getting blood on your stash. Very funny. Thank you, Max. I don't know what I would do without my sister. Spend even more time doing something useful. You know she works in the favela. She's the good sister. Oh, shut up. What did you hear, Faba? More bodies turned up where people went missing. It's horrifying. Did someone say Buzz Q? Hey. I'm just kidding, but it is a cool town, man. Hey, here we are. Saúde. I love this place. E aí, Zé Carioca, falou, brother. I love this view. It's a real chill place to hang, you know? Do a little business, have some fun. I need it too. I've been working far too hard. Like a whore during Fleechy Weeky, as my roommate used to say. You like that, Max? That's pretty funny. Max oczywiście pełen profesjonalizm. Oh, look, it's Alphonse's little Marcelo, Fabiana, Oi. it's been too long. Você se lembra da minha irmã, Giovanna? Claro que sim, Fabiana. I'm glad you are still with us. Come, I heard what happened. I've missed you. I would have called, but you know how it is. Didn't want it to bother you. Hey, Marcel. Marcel, I think I might have an interesting investment for your brother. Well, call him up, homie. I haven't seen him for a while. Last week was Fashion Week. My God, Egypt, but so beautiful. You know Anastasia? Oh, yeah, I know, Anna.
Max się chyba nie czuje najlepiej w tym środowisku, co ja zresztą też nie jestem typem imprezowym. Niestety czy niestety, zależy jak na to patrzeć. Your table, nothing but the best. Nothing but the second best. Why can't we sit over there, man? I love you, but Claudio booked in advance. Claudio! Fucking Claudio, he isn't even any good. If he were good, he'd be in Barcelona, Milan, he couldn't make it in Germany. Now he comes back here and acts like fucking royalty. I'll introduce you. Nah, name precisa. Just give me a bottle of champagne, eh? This kind of place made me want to puke. I needed a real drink to deal with the electronic music and the robotic people. Fucking monkey from a fucking slum. He acts cool with me. What's that? Nothing. Say, Max, you're a man of the world. What are you fucking doing, man? Now what? What do you do about life? Look at me, I'm standing in a nightclub, listening to music I can't stand. I'm 5,000 miles from home, I'm armed and I'm drinking. You don't want to listen to advice from me, amigo. Oh, Max, I love you, man. You're fucking real, you know? Oh, shit. People. Fuck them. People get me wrong. I think I love a wrong woman. Oh, excuse me. Fabio! Fabio! Ah, my nigga, how are you? What you been, Mo? What you been? Thank God he had left. A minute more of his drivel and I would have had to put a bullet in him myself. It soon turned out I wasn't the only one. No i znowu kłopoty. Dobra, moi kochani, ale ten drugi rozdział... Cholera jasna, jak to efektywnie wygląda. Ja pierniczę. Dobra, moi kochani, ale tak jak mówię, ten drugi rozdział, prosto w oko, rozegramy sobie już w następnym odcinku. I hadn't seen it coming, but that was no surprise. It's hard to keep your eye on the ball through the bottom of a glass. I just hoped I could get to Fabiana and Giovanna in time. Także moi kochani, mam nadzieję, że się wam podobało, bo mi mega się podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz, no i widzimy się jutro w kolejnym odcinku z Maxa Payne'a 3. Ja jeszcze trochę pokombinuję z ustawieniami graficznymi, bo gram na ultra w tym momencie i no niestety wiem jak Rockstar optymalizuje gry, no beznadziejnie się gra, bo FPS-y naprawdę ciągle spadają. Znaczy, w sumie spadają tylko w cutscenkach, ale nie chcę, żeby wam spadała ta płynność, więc będę musiał coś z ustawieniami pokombinować. Tak czy siak, mówię, tu kończymy, widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Na razie.